Witajcie ponownie z mojego warsztatu. Przed sobą mamy mój piec do wypalania ceramiki. To znaczy nie ceramiki, tylko form wykonanych z ceramiki. Kwestia pozostaje taka, że chciałem tą konstrukcję po prostu sprzedać, ale klient się nie znalazł żaden, więc stwierdziłem, że go zmodernizuję. Tutaj na bokach, na każdej ściance umieszczone były wkłady grzewcze do pieców kaflowych, o takie. Jednakże nie sprawdzały one się zbytnio z uwagi na to, że na łączeniach tutaj te druty kantalowe z kantalu się po prostu przepalały i trzeba było je dość często wymieniać albo łatać, tak jak ja to mam połatane parokrotnie. Więc stwierdziłem, że zmodernizujemy go. Na początku chciałem, tak jak mówię, zrobić nowy piec, a ten sprzedać, ale nie znalazł się klient, więc podjąłem decyzję, że po prostu go zmodernizuję. Stelaż jest wykonany ze stali spawanej. Na dole jest płyta stalowa. Tu mamy kątowniczki, wiadomo, uchwyty, zastrzały do uchwytów, żeby po prostu jak trzeba będzie go gdzieś przenieść i tak dalej, żeby nie było problemu, że ten kątownik się wygnie. Tu jest zastrzał pociągnięty. Cegły są klasy 23, ogniotrwałe o wytrzymałości chyba 1300 stopni. Zaprawa też jest ogniotrwała. I teraz tak, tutaj planuję te przestrzenie tutaj pozostałe po tych wkładach grzewczych z wyciętych kawałków cegieł tej samej klasy na zaprawę ogniotrwałą po prostu je wypełnić, czyli dać na płasko tutaj i wyżłobić bruzdy pod spiralę grzejną. No to co, do pracy i zobaczymy, co tutaj damy radę zrobić. Najpierw weźmiemy to, po prostu tutaj zakleimy cegłami i potem będziemy bruzdy robić i zobaczymy, jak pójdzie dalej. Kolejna kwestia to dobór mocy grzejnej do takiego pieca. To oczywiście, tak jak Wam mówiłem, to będzie wymurowane. Mój piec ma kubaturę wewnątrz około 22 litrów. Jest ścianka 25 cm na 25 cm i 35 cm głębokość. Piece profesjonalne, najbardziej standardowy jest około 110 litrów. Zasilane są mocą grzejną o wartości około 8000 W. Czyli dla 110 litrów wymagane jest standardowo 8000 W. Ale zbudowane są one o wiele bardziej energooszczędnie, czyli cegły są innej klasy, jest dodatkowa izolacja z zewnątrz, czyli ciepło cały czas jest utrzymywane w piecu. Dodatkową kwestią w tych piecach profesjonalnych jest to, że mają szczelną komorę, czyli komora cała jest szczelnie zamknięta i ciepło nigdzie nie ucieka. Natomiast u mnie, ze względu na to, że ja wytapiam jeszcze wzorzec ze środka, to u mnie też jest dodatkowo otwór na ujście ewentualnej wilgoci i tego na zewnątrz. Bo to musi być, bo z innym wypadku właśnie te elementy będą osadzały się na grzałkach. No i grzałka będzie bardzo szybko do wymiany, dlatego można powiedzieć, że ten mój piec jest po prostu wentylowany. Kwestia jest tego typu, że poprzednio te elementy grzejne, które tu miałem, miały maksymalną moc przy odpaleniu całości 8 kW.
Przypuszczam, że były przeze mnie bardzo ostro przewymiarowane i zrobimy 3 grzałki, w sumie 3 spirale grzejne zamontujemy i przypuszczam, że ze względu na to, że jest wentylowany, nie jest tak ekonomicznie wymurowany, nie ma takiej izolacyjności cieplnej jak profesjonalne piece, to myślę, że 6000 W będzie z dobrym zapasem. Grzałki, spirale grzejne 2000 W kosztują około 20 zł na chwilę obecną. 3 takie kupimy z druta oporowego Kanthal A1 i powinny być git. Jeżeli ktoś natomiast ma jakiś niestandardowy piec i potrzebuje spiralę grzejną o niestandardowych wymiarach albo o niestandardowej średnicy drutu oporowego, to tutaj Wam podlinkuję kwestię tego typu, że kolega Geoff z kanału Vogman właśnie tego typu wideo opublikował, jak dobierać spirale grzejne, ich oporność i tak dalej, żeby była określona moc na wyjściu. Także to jest kwestia odnośnie spiral grzejnych. No i dobra, lecimy z tym. Tu mamy ten klej ognioodporny. On jest co prawda do 750 stopni, ale sprawdza się u mnie. Tutaj wewnątrz ja mam to jest przysmarowane tak zwaną farbą cyrkonową. Ona ma ochronność do 1300 stopni, więc to się u mnie sprawdza. Wcześniej przygotowywałem te figurki w temperaturze 500 stopni i 700 stopni w zupełności wystarcza dla brązów, dla wszystkich innych wysokotemperaturowych metali, więc jest spoko. Tu mamy pocięte też cegiełki już gotowe. No to co, rozrabiamy klej i zalepiamy te dziury. No tutaj już to tak wygląda. Jeszcze trzeba będzie przesmarować te przestrzenie. Jak tutaj na przykład. Tutaj powyrównywać i tak dalej, i tak dalej. No i skoro to schnie, to chciałem Wam jeszcze pokazać, że kupiłem te grzałki. Znaczy spirale grzejne w sumie można powiedzieć. 2000 W. Powinno być git. 3 takie sztuki mam. Ale jakbyście chcieli wiedzieć, jak takową nawijałem kiedyś, jak potrzebowałem wymienić, to tutaj dam tą wstawkę taką szybką, jak ja tak robiłem, jak miałem te bloki grzejne do pieców kaflowych. Tutaj trzeba było grzałkę wymienić. Nie można tego zwinąć za mocno, bo pęknie. Ale tak już jest ok. No i wszystko jasne. Tak, to właśnie kiedyś robiłem. A teraz mamy to. Mamy to tutaj. To się wyciągnie. Tą spiralkę na określoną długość i będzie git. No tak to wygląda. Tak to mamy teraz. Z wygładzonymi powierzchniami już wewnątrz. Parę ścianek też dla wzmocnienia pociągnąłem z zewnątrz. Zostawiłem 2 na zewnątrz jeszcze, bo chcę najpierw zamontować te spirale grzejne w środku. Ale żeby to zrobić, sami widzicie, one są za krótkie. Właśnie, że przed montażem je się wyciąga na odpowiednią długość. I według moich obliczeń
Odpowiednia długość w tym wypadku to będzie około 104 cm. Ta ma długość około 40 cm, więc trzeba ją odpowiednio wyciągnąć. Zobaczycie, jak to ja ogarniałem kiedyś i jak to ogarnę teraz. No to jedziemy. Wyciągamy na 104 cm. Zobaczymy, jak to pójdzie z kamerką w ręku. Tak by było, tyle byśmy potrzebowali, ale teraz wyciągnąłem i one trochę sprężynują, więc trzeba wyciągnąć je trochę więcej. O, widzicie, jak odsprężynowało mi? Także trzeba jeszcze więcej wyciągnąć, ale tak to się robi mniej więcej. Widzicie, odsprężynowało na 63. Ciągniemy dalej, dalej, dalej i Wam pokażę, jak już będzie idealnie zrobione. No i tak wygląda wyciągnięta spiralka na 104 cm. No i ją montujemy, pokażę Wam, jak już ją zamontuję. No i tak to idzie powolutku. Te tutaj kliniki, które może tutaj widać, nie wiem, czy widać, ten klin tutaj, jak i ten tutaj, które trzymają tą spiralę na miejscu. Zrobiłem z resztek druta kantalowego. Jednakże one nie są przebite na drugą, bo one będą tak jak pod prądem, nie? No bo tą spiralą będzie prąd płynął i one nie mogą być przebite na drugą stronę, żeby nie było przebicia na obudowę, a obudowa jest ze stali. No i tak powolutku ciapiłem tutaj wyjście. No i zobaczcie, tak oto wygląda zmodernizowany układ grzejny w moim piecu elektrycznym. Zobaczymy, jak to będzie działało. Tu teraz takie ceramiczne bloczki przyjdą. No to tutaj widzicie, już całkiem nieźle mamy ogarnięte, już całkiem nieźle przeschło. Miejscami jeszcze tak trochę zostało. Tu mamy już dziabnięte przyłączenia zrobione, do którego przyjdzie napięcie z przekaźnika półprzewodnikowego. Jest otwór na termoparę, na czujnik temperatury. No i musimy ogarnąć jeszcze na pewno, jak widzieliście, elektronikę i zasilanie ogólnie. Zasilanie to mam przewód taki odpadowy, całkiem niezłej klasy. Grubszy niż ten, co miałem wcześniej. Wygląda mi to na 2,5 mm kwadratowego. Całkiem nieźle. Trójfazowy, wiadomo, 3 fazy, uziemienie i neutral. No i z tego tu ogarniemy wtyczki nowe, kupione. No i trzeba by zrobić elektronikę. Elektronikę to po pierwsze, a po drugie jakąś obudowę ogarnąć. Obudowę jakąś ze stali, coś wyspawamy tutaj, żeby to po prostu zakryć, całość, żeby było tylko po prostu to zamknięte, żeby nikt tego nie mógł dotknąć, żeby nikomu nic się nie stało złego. Przez przypadek, czy tam przez nieuwagę, tak jak mi na przykład, jak będę to użytkował. No i dobra, to już przedłużkę mamy zrobioną. Tu jest wtyczka do gniazda w budynku. Tu jest gniazdo, do którego będzie podłączony piec, czyli takie przedłużka. Tu mam kolejną wtyczkę, która wejdzie tutaj, a z tej wtyczki będzie pociągnięty kawałek przewodu już bezpośrednio do puszki z elektroniką. Tutaj mamy ten czujnik temperatury, tak zwaną termoparę. On jest wykonany z rurki
ze stali nierdzewnej. To jest 10 cm, więc będzie akurat na to, żeby wyszedł jak powinien, nie? Kwestia jest tutaj tego typu, że czujnik jest umieszczony na samej końcówce. Ale teraz, żebym to zamocował, to muszę nawiercić otwór, to po pierwsze, a po drugie miałem go tutaj, z tej strony, ale jak tu będzie elektronika i termopara by była tutaj, łącznie wychodząco z tym przewodem, no to by to przeszkadzało. A tak, jak tutaj będzie skrzynka z elektroniką, to będzie też, skrzynka też będzie swoje wystawać, to będzie swoje wystawać też, więc w tym miejscu by była git, będzie git. No nie pomyślałem po prostu, montując te spirale grzejne, mogłem je zamontować tutaj i by było git, by był ten sam element, ale pomyślałem sobie na początku, że zamontuję je z tej strony, bo tu będę miał rączkę, rączka też trochę elektronikę słoni, ale zupełnie zapomniałem o tej termoparze, że tu mi wychodzi, więc to akurat wszystko tu się będzie zgrywać. Częściowo będzie pucha na elektronikę wystawać poza rączkę, tutaj będzie termopara, wszystko będzie idealnie popodłączane. To jest tutaj wyjście, tu będzie skrzynka z elektroniką, tu jest wejście, akurat w połowie mniej więcej pieca. W sumie połowa jest tutaj, na tym, ale będzie bardzo dobra uśredniona temperatura, bo między grzałkami niektórzy montują na samym dole, ale powoduje to, że mierzy ona najniższą temperaturę w obrębie całego pieca. I różnica między najniższym punktem a najwyższym może być nawet 50-60 stopni, jak nie więcej czasami. Dlatego też ja z doświadczenia własnego, bo miałem zamontowane tutaj na tej wysokości, z doświadczenia własnego wiem, że mniej więcej uśredniona jest temperatura wtedy w całym piecu. Tym bardziej, że jest to piec otwarty, czyli wentylowany z otworem u góry, czyli część powietrza ucieka do góry, a to co wpada szczelinami z powrotem jest mieszane i się uśrednia temperatura, także ta powinna być git. Pas zrobiony, tu przeszlifowane, tutaj zostawię, a te tutaj będą nawiercone i do tego i nagwintowane otwory i do tego będzie przyjdzie tutaj, trochę tylko trzeba będzie przyciąć, przyjdzie tutaj to, żeby zamknąć tą całą elektronikę w środku. Dodatkowo tutaj już mam przygotowane otwory do mocowania przekaźnika półprzewodnikowego. On dość sporo się grzeje, ale jest dość dużym zapasem, bo tutaj patrząc po tym będzie gdzieś przepływ prądowy około 22, może 24 A, a to jest 60 amperowy, więc grzać się trochę na pewno będzie, ale nie aż tak, jakby był dopasowany idealnie. I teraz do tego, żeby to zamocować na tą płytkę, gdzie odchodzi ciepło, to tutaj na obudowie mamy zwykłą komputerową pastę termoprzewodzącą. Przysmarujemy to, zamontujemy i jedziemy dalej. No i tak to wygląda, obudowa na elektronikę, wstawana.
w odpowiednie miejsce. No i tu przyjdzie ta przykrywa, a z spodu będą przewody. Ta przykrywa przyjdzie, to wszystko będzie zakryte. Idealnie. No słuchajcie, tak to wygląda teraz. Jak mówiłem, ta krawędź jest gładka, żebym czasami nie naruszył się, nie ten zostawiam, bo tutaj nic nie będzie. Sterownik już jest zamontowany. Będzie trochę luźny, trochę za dużą szczelinę zrobiłem, ale on ma uchwyty, więc to nie będzie ruszane w ogóle. Przekaźnik półprzewodnikowy jest zamontowany. Na styku jest dana ta pasta do procesorów komputerowych. No a tutaj jeszcze zarabiam te końcówki do zasilania tej całej spiral grzejnych. One muszą być porządnie zrobione, bo tu będą dość, na każdej końcówce będzie 2000 W, więc to musi być zrobione porządnie. No i tutaj zarobiłem końcówki i będę kręcił do przekaźnika półprzewodnikowego, który będzie ze styk będzie robiony poprzez sterownik tym tutaj kablem sygnałowym 24V. Powinno być git. No i tak to wygląda. Tu już wszystko zarobione jest ładnie. Tam jeszcze zapomniałem Wam dodać, że jest też uziemienie na obudowę. Także bezpieczeństwo ponad wszystko. No i zobaczymy. Tu jeszcze tego nie zarabiam z prostego względu, bo chcę sprawdzić, czy wszystko gra, i dlatego teraz idę jeszcze ten piec na początek odpalić. Pierwsze odpalenie to tak, żeby dodatkowo te grzejne spirale, żeby wygrzać wstępnie. Też wysuszymy go w środku, jakieś 100 stopni utrzymamy, może 120, no, przez jakąś godzinkę i zobaczymy. To się powinno wtedy wysuszyć wszystko i zobaczymy, jak to będzie grało. No i piecek sobie pracuje, mam ustawione, że ma dojść do temperatury 100 stopni w przeciągu 60 minut. Wyjście co chwila się załącza, co daje sygnał na przekaźnik półprzewodnikowy, a to zasila całe wewnątrz spirale grzejne. Więc temperaturka sobie spokojnie rośnie, zobaczymy, jak to będzie później wyglądało. Kolejny dzień hartowania wyremontowanego czy zmodernizowanego pieca. Dzisiaj 400 stopni. Już widać wręcz, jak ciepło się z niego unosi. Nie wiem, czy kamera to wychwyci, ale wręcz to widać. Tutaj jeszcze mam cały czas otwarte. Na zewnątrz pieca mamy 72 stopnie, aż ciężko dotknąć. A tutaj na styku przekaźnika SSR 24. Sami widzieliście, że po testach temperatury na zewnątrz pieca są dość wysokie i obawiam się po prostu, że jak to nakryje tą elektronikę tą całą płytą, to będzie problem z wentylacją i elektronika mi się nie dość, że przegrzeje, to może nawet się stopi sterownik. Dlatego też wymyśliłem, że po prostu płyta będzie jak będzie, ale natnę otwór i wezmę tutaj, wstawię z obudowy komputerowej ponawiercane otwory wentylacyjne. Nie chce mi się po prostu wiercić tyle otworów w tej płycie, to będzie bezsensowne, a po prostu wezmę to sobie, wytnę ten jeden pasek i zamontuję w tej płycie i według mnie to będzie wystarczające. Gdzieś może w górnej części, tak żeby to ciepło odchodziło. No to bierzemy się za cięcie i zobaczymy, jak to wyjdzie.
Tak oto na sam koniec prezentuje się ten piec po modernizacji. Budowa, ściany wymurowane są z cegieł ogniotrwałych o klasie 23, wymurowane na zaprawę ogniotrwałą do temperatury 700 stopni. Rama jest zrobiona z profili półmilimetrowych ze stali. Obudowa na elektronikę tak samo. Kółka transportowe o nośności 60 kg każde. Elektronika to jest sterownik rampowy Ramp 9 Thermipolu, kostki połączeniowe do spiral grzejnych ceramiczne, spirale grzejne o mocy 2000 W każda, wyciągnięte oczywiście na odpowiednią długość. Termopara, czyli czujnik temperatury w tulejce czy obudowie ze stali nierdzewnej o długości 10 cm. Przekaźnik półprzewodnikowy SSR 3-fazowy 60 A. No i dodatkowo te wszystkie wtyczki i gniazda trzyfazowe osadzone na przewodzie pięciożyłowym gumowanym. Przekrój kabla żyły miedzianej to jest 2,5 mm². Oczywiście wszystko tu jest podłączone pod bezpiecznik 16, B16, a całość jest wpięta również w oparciu o wyłącznik różnicowo-prądowy. Także na obudowie, tak jak Wam pokazywałem, jest podpięte uziemienie, dlatego bezpieczeństwo ponad wszystko. No, jeżeli się Wam podobało, to będę wdzięczny za łapkę w górę. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, zachęcam do kontaktu lub napisania komentarza lub cokolwiek. Postaram się odpowiedzieć. W następnych filmach użytkujemy ten oto piec. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.